Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy ciasto trociniak. Jednym z elementów jest krem budyniowy, do którego potrzebujemy 700 ml mleka, 2 budynie śmietankowe bez cukru, 20 g mąki pszennej tortowej, 4 żółtka jaj, 100 g cukru i 200 g masła lub margaryny. Do garnka z szerokim dnem wlewamy 600 ml mleka, stawiamy go na gazie, włączamy gaz i doprowadzamy do zagotowania. A w międzyczasie bierzemy sobie miskę, do której dajemy 4 żółtka jaj i mikserem ubijamy aż podwoją objętość. Teraz możemy dodać 100 g cukru i będziemy miksować nadal, aż jajka zmienią kolor na taki jaśniejszy. Teraz dodajemy 100 ml mleka, nadal miksujemy, łącząc składniki. Kolejna 20 g mąki pszennej tortowej. Nadal łączymy składniki. Teraz 2 budynie śmietankowe bez cukru dodajemy. Nadal miksujemy, łącząc składniki. Po dokładnym wymieszaniu składników wracamy do naszego mleka, które prawdopodobnie już się gotuje, i małym strumieniem dolewamy masę jajeczną z budyniami do mleka, cały czas mieszając. My robimy to trzepaczką, w ten sposób unikniemy grudek. Po dolaniu całej masy jajecznej z budyniami nie przestajemy mieszać. Budyń ma tendencję do przypalania, więc będziemy musieli go cały czas mieszać. Tak jak Państwo widzą, konsystencja się szybko zmienia. Do kiedy gotujemy budyń? Do momentu, aż pojawią nam się takie bąble, gejzery powietrza. Wtedy wiemy, że budyń się ugotował. W dolnej części garnka Państwo na pewno zauważyli bąbelek powietrza, więc wyłączamy gaz, zdejmujemy budyń z gazu, albo zostawiamy go w tym garnku, albo tak jak mogą Państwo przełożyć ten budyń do innego naczynia. Wierzch budyniu przykrywamy folią spożywczą, unikniemy powstania korzuszka, który przeszkadza później w uzyskaniu gładkiego kremu budyniowego. I zostawiamy taki budyń do całkowitego wystudzenia. Resztę kremu skończymy później, a teraz zajmiemy się przygotowaniem galaretki. Żeby zrobić warstwę galaretki, potrzebujemy 2 galaretki wiśniowe, 600 ml wrzątku oraz 4-5 jabłek. Wlewamy 600 ml wrzątku do jakiegoś naczynia. Dosypujemy 2 galaretki wiśniowe. Proponuję zrobić partiami, będzie łatwiej rozmieszać. I taką rozmieszaną galaretkę zostawiamy również do wystudzenia i lekkiego tężenia. Reszty warstwy galaretkowej przygotujemy za chwilę. Teraz zajmiemy się biszkoptem, czyli kolejnym elementem ciasta, do którego potrzebujemy 80 g mąki pszennej tortowej, 25 g mąki ziemniaczanej, 4 jajka, 80 g cukru i szczyptę soli.
Wymieszamy obie mąki, czyli 80 g mąki pszennej tortowej z 25 g mąki ziemniaczanej i przesypiemy sobie na sitko i ten zestaw będziemy używać za chwilę. A teraz miska, do której dajemy oddzielone 4 białka jaj, szczyptę soli, włączamy mikser i ubijamy te białka na sztywno. Proszę się nie bać tutaj ubijania na sztywno i nie wyłączać miksera od razu, jak ta piana zrobi się sztywna. Proszę to zrobić dłużej, ponieważ ta piana musi się bardzo dobrze napowietrzyć. W ten sposób powstanie taki puszysty biszkopt. Następnie dodajemy 80 g cukru. Powoli małym strumieniem, żeby tego powietrza nie wybić z tej piany teraz. I ubijamy tak długo, aż Państwo przestaną słyszeć chrząst cukru w tej pianie. Jak już chrzęstu nie będzie, można dodawać żółtka. 4 żółtka dodajemy, ale pojedynczo. Pamiętajmy, żeby znowu nie pozbyć się tego powietrza z tej piany. Więc po kolei dodajemy i miksujemy. Po ostatnim żółtku lekko przemieszajmy wszystko jeszcze i odkładamy mikser. Będziemy teraz przesiewać mąkę pszenną i ziemniaczaną, to co żeśmy wcześniej przygotowali. I też nie wszystko naraz, tylko partiami, a mieszać będziemy już teraz łyżką ręcznie. Mąkę musimy wymieszać dokładnie. Pamiętajmy, że mąka opada na spód, więc wszystko musimy bardzo dokładnie wymieszać. Po dokładnym wymieszaniu wszystkiego przygotowujemy sobie foremkę prostokątną o wymiarach 24 na 38 cm. Sam spód wykładamy papierem do pieczenia. Zróbmy sobie taką zakładkę. Ona się przyda później przy ściąganiu papieru z biszkoptu. Do środka wylewamy masę na biszkopt. Rozprowadzamy ją po całej powierzchni. I foremkę wstawiamy do piekarnika nagrzanego do temperatury 160 stopni Celsjusza. Używając grzałki góra i dół, pieczemy przez około 20 minut. Pod koniec pieczenia wbijmy sobie patyczek w ciasto, sprawdźmy, czy ciasto się upiekło. Jak się upiekło, zrzucamy blaszkę z wysokości 50 cm na podłogę i zostawiamy do wystudzenia. Odcinamy ciasto od rantów foremki. I przewracając foremkę, wyjmujemy je z blaszki. Pamiętają Państwo o zakładce, o której mówiłam? Teraz ładnie ciągnąc za nią, możemy spokojnie, powolutku oderwać ten papier od biszkoptu. I odwracamy biszkopt z powrotem górą do góry. Następnie nożem ścinamy wierzchnią skórkę. Biszkopt mogą Państwo sobie przygotować dzień wcześniej, wtedy przechowując go w reklamówce w ciągu nocy, ta skórka zmięknie, dzięki czemu będzie się super ściągała. Skórka ściągnięta, biszkopt przygotowany do późniejszego składania ciasta, a my wracamy do budyniu i kończymy przygotowywanie kremu budyniowego.
wystudzony budyń, z którego ściągamy folię spożywczą. Ten budyń ma zwartą konsystencję, jakby Państwo go pokroili, to zachowa swoją formę. Do miski dajemy wtedy 200 g masła lub margaryny i mikserem ubijamy na puszystą masę. Teraz zaczniemy dodawać wystudzony budyń. Też partiami będzie łatwiej wszystko połączyć. Po ostatnim dodaniu partii budyniu nie przestawajmy mieszać, nadal miksujmy. Ten krem budyniowy musi stać się jaśniejszy, tak jak Państwo tu widzą, taki bardziej gładki, taki jedwabisty. Wtedy wiemy, że krem jest już gotowy. No to składamy ciasto. Ale żeby złożyć ciasto, potrzebujemy jeszcze ponczu do biszkoptu, z której przygotujemy ze 100 ml przygotowanej wody, 1 łyżki cukru i 1 łyżki likieru amaretto, to opcjonalnie. Przygotowujemy sobie również foremkę z nowym papierem do pieczenia, do środka wkładamy biszkopt i wymieszanymi składnikami na poncz będziemy nasączać biszkopt. Nie bać się dokładnie go nasączyć, wtedy podczas jedzenia ciasta będziemy czuć jego delikatność. Na biszkopt wykładamy krem budyniowy. Najlepiej zrobić to partiami. Po pierwsze, nie zgniotą Państwo biszkoptu pod spodem. Po drugie, łatwiej będzie rozprowadzić go po całości. I tak jak mówiłam, rozprowadzamy i wyrównujemy. Foremkę odstawiamy na chwilę na bok. Ponieważ skończymy przygotować masę galaretkową, to znaczy jabłka, 4-5 jabłek obraliśmy, starliśmy na tarce o grubych oczkach. Do środka dolewamy galaretkę, która lekko tężeje i wszystko ze sobą mieszamy. Ilość jabłek 4-5 jest orientacyjna, bo zależy, jaką wielkość jabłek Państwo użyją. Proszę zobaczyć, jaki jest stosunek jabłek do galaretki, żeby nie przeważyły jabłka w tej galaretce albo do galaretki nie było za dużo. I naszą przygotowaną masę galaretkową wylewamy na wierzch kremu budyniowego, rozprowadzamy. Ja to robię łyżką akurat, z czego mąż się bardzo śmiał, ale mi się udało, ładnie się rozprowadziło i wyrównało. Takie ciasto znowu odstawiamy na chwileczkę na bok, ponieważ musimy przygotować posypkę kokosową. Żeby przygotować posypkę z kokosa, potrzebujemy 60 g wiórków kokosowych i 1 łyżki masła. Masło roztapiamy na patelni. Dodajemy 60 g wiórków kokosowych i podprażamy, cały czas mieszając, żeby się po prostu nie przypaliły. Jak się ładnie zrobią brązowe, będziemy obsypywać nasze ciasto. Wiórki są jeszcze gorące, więc wspomogłam się znowuż łyżką, ale bardzo skutecznie ta łyżka się tutaj przydała. I obsypane pięknie ciasto wkładamy do lodówki minimum na kilka godzin. A po tym czasie efekt jest rewelacyjny, ciasto jest bardzo smaczne, wymaga trochę wysiłku, ale jest tego warte. A ja żegnam się z Państwem, zapraszając na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.